CryptoCamp to serial stworzony przez Arenę Tradingu, w którym uczestnicy zawalczą o $10 000, zdobywając wiedzę o kryptowalutach. Zapraszamy do oglądania! Sponsorami programu są Bybit oraz Arena Tradingu. Żaden z materiałów zamieszczonych na kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to nasze prywatne zdanie na tematy poruszane w filmach oraz w social mediach. Nie kieruj się nim przy inwestowaniu pieniędzy. Film, który oglądasz, jest materiałem sponsorowanym lub zawiera autopromocję z uwagi na współprace afiliacyjne z giełdami wyszczególnionymi poniżej w opisie lub reklamowaniem własnych produktów takich jak książka, dostęp do grupy szkoleniowej lub raportów rynkowych. Mentorzy Areny Tradingu przyjechali na miejsce, gdzie spędzą kolejne 2 tygodnie razem z uczestnikami programu. W końcu jesteśmy, więc zaraz się rozejrzymy. Tutaj widzę flagi bardzo śmieszne, już porozwieszane. Trwa beta i tak dalej, wiesz, trochę, też takie... trochę sekciarskie Tak, generalnie. Nie miało tak być, ale jest generalnie fajnie. No mi się podoba, Luksusowa willa na Palm Jumeirah, wyposażona w basen oraz prywatną plażę, czeka na przyjazd uczestników. Gadżety od Bybit będą przypominać uczestnikom, że nie są na typowych wakacjach, lecz przyjechali zdobywać wiedzę o rynku krypto. Tutaj przyjadą goście, uczestnicy, będą siedzieć ładnie, podłączymy jakieś HDMI. Tomek, może pokażesz nam, co potrafisz? Przy takiej temperaturze woda musi być wyjątkowo orzeźwiająca. Wybraliśmy Dubaj, wydaje mi się, że głównie z tego powodu, że po prostu cały szereg tych atrakcji, które tutaj są i rzeczy, które przygotowaliśmy normalnie w Polsce, no nie byłyby możliwe do zrealizowania. Głównie to miejsce wybraliśmy z tego powodu, że po pierwsze technologia blockchain postępuje strasznie szybko, ta adopcja jest po prostu wszechobecna, nawet sklepy przyjmują płatności w kryptowalutach, jest szereg konferencji, eventów organizowanych dosłownie z dnia na dzień, gdzie można w tym partycypować, uczestniczyć, więc myślę, że gdybyśmy wybrali jakąś polską miejscówkę, nie wiem, Kaszuby czy Mazury, no fajnie, byłoby spokojnie, moglibyśmy porozmawiać sobie 1 do 1 i gdzieś tam w takim spokoju spędzić czas, ale no byłoby to relatywnie ciężkie, no po prostu nie bylibyśmy w stanie im zaserwować jakby świata kryptowalut w takiej pełnej formie, w całej okazałości i byłoby to wybrakowane, więc nie chcę też, żebyście to odbierali w takiej formie, że o, stać nas, że pojechaliśmy do Dubaju, że flex, że nie wiem, chłopaki z Dubaju, tylko rzeczywiście jest to miejsce, powiedzmy, naturalne, jest to miejsce organiczne, w którym osoby z krypto powinny się znajdować przynajmniej od czasu do czasu, żeby być up to date ze wszystkimi informacjami, po prostu móc sobie te wiedzy zaktualizować. Oprócz tego mamy szereg spotkań z osobami, które rzeczywiście w Dubaju po prostu przebywają, które są naszymi partnerami biznesowymi, z którymi będziemy się widzieli i dzięki temu będziemy w stanie pokazać od podstaw po prostu, jak te projekty operują w branży, czym się cechują, jakiego typu po prostu przedsięwzięcia realizują i tym samym porozmawiać z nimi face to face, bo świat kryptowalut jest dosyć skomplikowany i tym samym ciężko to wszystko pojąć, jest to dosyć wymagające, nie mam jakichś kontaktów z góry, nie mam, nie wiem, rodziny, która zajmowała się krypto przez ostatnie 10 lat, tylko rzeczywiście po prostu staramy się to zrobić jak najlepiej, i jest to na pewno trudne, wymagające, absorbujące czasowe, ale myślę, że się udało, co będzie widać w najbliższym czasie. W willi znajduje się tajemniczy sejf, a w nim nagroda pieniężna, która stanie się powodem rywalizacji naszych uczestników. W tej grze liczyć się będą spryt, determinacja i odrobina szczęścia. Oprócz nagrody głównej, to rzeczywiście bardzo cenimy sobie fakt, że stawiamy na merytorykę w tym filmie. Poza tą całą otoczką, poza tym backgroundem i faktem, że po prostu jesteśmy w Dubaju, to rzeczywiście po prostu uczestnicy powinni wrócić samodzielnie. Powinni wrócić w jakiejś formie wyuczeni, pozbyć się takich złych nawyków, bo to trochę tak jak na kuchni, ja byłem kiedyś kucharzem i miałem szereg złych nawyków, na przykład, nie wiem, trzymałem źle nóż, wkładałem nóż do zmywarki, cokolwiek innego, bo wyniosłem to z domu, nie wiedziałem po prostu. I tak samo ci uczestnicy popełniają szereg takich elementów
elementarnych, głupich, często bezpodstawnych błędów, no powiem dosadnie i bezpośrednio, które sprawiają, że w ogóle na rynku krypto nie zarabiają. Więc nauczając ich tego wszystkiego po drodze, w takiej właśnie formie mentoringowej, koleżeńskiej, gdzie spędzamy od rana do wieczora cały czas, będziemy mogli im przemycić te takie idee, te informacje, które przyswoiliśmy na podstawie ostatnich paru lat, a osoby, które będą uczestnikami, które są uczestnikami w tym serialu, czy w tej serii filmów, będą po prostu mogły na bazie naszego doświadczenia to zaimplementować u siebie, wyciągnąć wnioski i nie popełniać jakże kosztownych błędów na rynku krypto, które po prostu rujnują portfolio i sprawiają, że totalnie nie da się zarobić w długim terminie. Więc chcemy, żeby wrócili samodzielni, żeby wrócili po prostu zdyscyplinowani, zmotywowani, żeby widzieli po prostu realnie, co czeka świat krypto w najbliższych latach, zamiast gdzieś tam czytać jakieś wydmuszki czy informacje wysłane z palca w internecie, które są często bezpodstawne i wprowadzają zamieszanie. Czas na mały konkurs. No nie taki mały, bo do wygrania jest 5 zestawów z koszulką, czapką i bonusem od nas, od Areny Tradingu. Oczywiście z darmową również dostawą. Jeżeli chcecie to wygrać, to napiszcie teraz w komentarzu, ile według Was będzie kosztował Bitcoin w Sylwestra. Zasubskrybujcie ten kanał i dajcie kciuk w górę pod tym materiałem. 5 osób wręczy, które będą najszybsze, wygrywają 5 takich zestawów. Zapraszam do udziału. Subskrypcja, komentarz, cena Bitcoina Sylwestra i kciuk w górę. No dobrze, słuchajcie, jedziemy już po naszych uczestników. Właśnie wylądowali, no i ugościmy ich tak jak trzeba. Pokażemy willę, pokażemy ich pokoje, opowiemy jak to będzie wyglądało, więc sam jestem trochę podekscytowany. Zapraszam, lecimy w drogę. W końcu nasi uczestnicy dolecieli. Marek ciepło ubrany. No tak jest, właśnie. Cześć, mam na imię Marcin. Jestem filmowcem. Mam na imię Łukasz, byłem strażakiem. Od 4 lat prowadzę swoją firmę. Więc tak, mam na imię Adam. Pracuję jako project manager. Specjalizuję się w ładunkach ponadgabarytowych. Mam na imię Marek, 36 lat. Mieszkam we Wrocławiu. Nowo upieczonym mężem. Jak to może kryptowaluty, to tam troszeczkę jest doświadczenia w sprzedaży internetowej, e-commerce na platformie Amazon, tam na północ tam. Mają rozmach, powiem ci. Mają rozmach. Szkoda, że tak późno przyjechaliście, ale to dobrze z drugiej strony. Sorry, nie? Sorry. Za wyjazd za długą hossę. No, jeżeli wszystkim się poszczęściło. Chłopaki Żebyście się czegoś nauczyli, że... Chciałbym zobaczyć przede wszystkim Dubaj, bo nigdy nie byłem, plus nauczyć się przy okazji tradingu. Nasi rodzice mieli, komunę, wyjście z komuny, mieli szansę na duże pieniądze, to tak samo jak my mamy krypto teraz. Na koniec robimy turniej i wygrany zgarnie $10 000, więc... Wiedziałem, że coś będziesz miał. To między nami? Tak, między waszą czwórką. O nie. Ej, to chłopaki, już teraz ustalamy, że dzielimy się na 4. Właśnie. Tak. Świetnie, gramy o kasę. Współzawodnictwo to nie jest jakiś problem między nami, myślę. Współzawodnictwo na pewno na końcu doda nam takiego rozpędu w tym wszystkim. A za chwilę poznamy naszych uczestników. Generalnie najbardziej ciekawi mnie fakt, jak bardzo przyłożą się do tych naszych lekcji. Czy przyjechali tu po prostu dla fanu do Dubaju i się pobawić, czy faktycznie wykorzystać to, bo to też jest inaczej, jak ma się na wyłączność taką osobę, jak na przykład ja, Subę, Degen, czy chłopaki z Onchainu. I też tak personalnie jestem ciekawy, czy poznam wśród tych uczestników taką osobę, która może przypomina mnie 6 lat temu, jak ja sam zaczynałem właśnie z kryptowalutami, czyli tam przewaliła parę razy na dźwigni, tak, wyzerowała się i być może jakby chce zmienić ten swój mindset. O dobra, słuchajcie, słyszę dzwonek. Witamy. Buenos dias! Przyjechali wariaty. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Cześć Łukasz, jeszcze raz. Jak tam? Dotarliście, dobrze. O, Łukasz, cześć. Cześć, Marek. Cześć Łukasz. Dotarliście, fajnie. Jesteśmy już na miejscu. Ale ciepło. Bardzo fajna się tutaj dobrała ekipa, naprawdę. Wszyscy są bardzo w porządku. Panowie, pewnie jesteście zmęczeni, ale jeszcze przed snem mamy tutaj dla was kilka kwestii organizacyjnych.
Cała ekipa czeka. Zapraszamy. Cześć, Adam. Wszystkie altcoiny, które ja rozgrywam na co dzień, są dostępne na giełdzie Bybit, więc jeżeli nie wiecie, gdzie kupować kryptowaluty, jeżeli chcecie mieć giełdę po polsku i mieć największe możliwe bonusy przypisane do swojego konta, zarejestrujcie się z linku poniżej. We współpracy z giełdą przygotowaliśmy szereg atrakcji, szereg bonusów, więc po kliknięciu w link wszystko jest opisane krok po kroku. Macie dostęp do zagrań naszych traderów na Discordzie, które normalnie są ukryte, macie dostęp do giveawayów, do turniejów każdego miesiąca, darmowy kurs tradingowy od Piotrka, który trwa około 6 godzin. Stwierdziliśmy, że nie chcemy brać od Was za to pieniędzy, tylko działa to w taki sposób, że Wy korzystacie z usługi platformy giełdowej za naszym pośrednictwem, my serwujemy Wam najlepsze możliwe bonusy, cashbacki, negocjujemy warunki i przy okazji te zyski, które są generowane z prowizji, które giełda tak czy siak generuje i nic na tym nie tracicie, przeznaczamy na szereg projektów, z których potem możecie korzystać. Uważam, że jest to w pełni fair i warto z tego szczególnie skorzystać, jeżeli jesteście na samym początku drogi i chcecie wiedzieć, jak rynek kryptowalut działa. Link do rejestracji na ekranie, kod QR telefonem sobie zeskanujcie lub w opisie pod tym filmem. To na koniec będzie u któregoś z Was, może nie jako przedmiot, ale to, co jest w środku zawarte. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wait. Pierwsza niespodzianka, czyli że jest tutaj wielka nagroda $10,000. No to takie powiedzmy, no, nawet nie wiedziałem co powiedzieć. To było bardzo miło to było usłyszeć, ale też dodało to trochę takiego okej, tutaj już jest dużo, można tu fajną sumę wygrać. Dodaje to trochę takiego ognia do konkurencji, że wiedza wiedzą, kontakty kontaktami, doświadczenie doświadczeniami. Ale mówimy tutaj o fajnej nagrodzie też. Tutaj mamy właśnie tak zwaną strefę chilloutu, czyli sziszę, czyli całą resztę. Mamy supa, możemy sobie popływać każdego dnia. Od razu zejście na plażę, gdyby ktoś był tutaj spragniony wody morskiej. I nawet A, to jest marina, Dautan jest tam, tak? No, Dziękuję. spokojnie. Jednak Witamy na pokładzie, panowie. Naprawdę. To dziękujemy. Przydzielenie pokoju i kolacyjka jest gotowa, to zaraz Wam wszystko zaserwujemy. Oprowadzeni? To teraz zobaczymy, kto z kim będzie mieszkać. Tym będziemy losować Wasze pokoje. Tutaj każdy z Was przekręci piłeczkę i na tej zasadzie dowiemy się, gdzie śpicie. Czy w willi, czy na plaży. teraz tutaj widzę, to co się dzieje, to jest o wiele lepsze. Widzę, że tutaj są ludzie naprawdę super, mamy wspólne tematy, nie ma takiej spiętej atmosfery. Czyli kto jest z kim? Ja jestem, dobra, Dobrze. jesteśmy razem. Super. I przede wszystkim cała ekipa, widać, że to jest, nie ma spiny. Jest takie naprawdę fajne nastawienie. Uważam, że pełna ekscytacja, wiesz, to można porównać do motyli w brzuchu. Mogą wysłać plażę. No właśnie. No nie wierzyłem, że w Polsce może być taka grupa ludzi, którzy naprawdę tak szczerze, merytorycznie opowiadają o tym, dzielą się informacjami, wspierają. Rozmawiając na czatach nie da się przekazywać tych emocji i tego, kim się tak naprawdę jest i jaką ma się osobowość. Więc jeszcze teraz w przypadku na przykład Marka czy Łukasza, to mam poczucie, że ich znam, bo po prostu oglądałem się ich filmów. Jakby nie czuję tej różnicy pomiędzy Markiem za kamerą, jakby na YouTubie, a teraz Markiem w rzeczywistości. Jest poranek, ja wstałem, trochę się jeszcze rozciągam i próbuję przywrócić do ładu po tym, co by nie było, dosyć burzliwym wieczorze i szybkim onboardingu członków. Jestem serio mega ciekawy, jak to wyjdzie. Jest to nasz pierwszy projekt tego typu. Zaraz będę prowadził lekcję, gdzie powiem Wam już trochę w tajemnicy o szeregu informacji dotyczących rynku kryptowalut w takiej pełnej krasie, czyli o 4 filarach inwestowania, które według mnie są nieodłącznym elementem tego wszystkiego. No i ciekawe, jak uczestnicy zareagują, ciekawe, czy im się spodoba, no bo też pierwszy raz Wy, widzowie, uczestniczycie w tego typu projekcie. Dzięki Wam to wszystko mogło się zrealizować i to napędza nas do działania, więc jestem naprawdę przeszczęśliwy i przy okazji po prostu zafascynowany jakby perspektywą tego, co się zaraz wydarzy i co się wydarzy w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Więc nie przeciągając, ja Was zapraszam na dół, już schodzimy i pokażę Wam, jak to wygląda od podstaw. W
tej lekcji Marek opowie o swoim 6-letnim doświadczeniu na rynku kryptowalut. Pokaże, jakie popełnił przez ten czas błędy po to, aby uczestnicy naszego serialu, ale również wy, widzowie, nie musieli popełniać ich samodzielnie. Okej, panowie, witam was w drugiej części tego dzisiejszego segmentu edukacyjnego. I teraz ja chciałem się z wami podzielić tymi moimi błędami, tym, co sam zrobiłem w przeszłości, tym, jakie wnioski wyciągnąłem generalnie odnośnie inwestycji na rynku krypto. No bo prawda jest taka, żeby odnieść jakiś sukces na rynku krypto, no trzeba wygenerować jakąś przewagę konkurencyjną, zdobyć szereg informacji, wiedzy, która rzeczywiście potem w formie takiej wypadkowej wpływa na te nasze finalne decyzje. Więc przedstawię wam i uwzględnię w tej prezentacji takie konkretne działania, które ja bym wykonywał i jakie, powiedzmy, usposobienie sobie przybrał, będąc osobą na rynku kryptowalut albo nową, albo taką, która chce serio trochę zeskalować to, co robi. I wspomogę się trochę przykładami właśnie historycznymi, które wynikają z błędów, które sam popełniłem, a mówię publicznie i szczerze, że tych błędów popełniłem no sporo i na pewno niektóre z nich były bardzo dosadne i mogłem ich uniknąć, czym chcę się z wami podzielić, żebyście nie musieli tego potem na własnej skórze gdzieś tam po prostu przechodzić. Skupimy się tutaj na 4 filarach inwestowania, prawda? Pierwszy z nich to jest szeroko pojęta właśnie taka psychologia inwestowania, jest to praca nad własnymi emocjami. Myślę, że a propos tej psychologii inwestowania, to możemy tutaj rzeczywiście na rynku krypto szczególnie wymienić 2 takie zależności, czyli właśnie chciwość i strach. Pod wpływem chciwości na pewno często decydujemy się chociażby na niesprzedanie kryptowalut, pomimo tego, że jesteśmy w absurdalnie wysokim zysku. Po prostu jako jednostki, jako osoby jesteśmy tak skonstruowani, nasze te małpie mózgi tak funkcjonują, że zawsze chcemy więcej. Chcemy mieć więcej owoców, chcemy mieć więcej tego, co gdzieś tam najlepsze i tym samym nie jesteśmy w stanie pozbyć się tego uczucia, że no fajnie byłoby coś sprzedać, no bo po prostu chcemy cały czas akumulować to, co zaczęliśmy. Emocja, która też często towarzyszy i jest jak najbardziej niewskazana, to fear of missing out, czyli po prostu takie FOMO. Działa to w taki sposób, że jest to stan, kiedy odczuwamy lęk przed tym, że coś nam ucieknie, że stracimy, nie wiem, życiową okazję, że stracimy szansę na zmultiplikowanie zarobków, czy po prostu widzimy, że cena jakiegoś aktywa, tokenu na rynku krypto wzrosła 10-krotnie, dalej rośnie i myślimy, że musimy to kupić, bo boimy się, że urośnie bez nas, tak? A to jest często bardzo złudne. Takim przykładem i case study, które można sobie wymienić, jest to, jak Elon Musk postował o Dogecoinie. Już od 2019 roku publikował na Twitterze właśnie wpisy, co przyczyniło się do 37 000% zysku. Oczywiście pośrednio, nie tylko to, ale bardzo to, powiedzmy, no, pozwoliło temu Dogecoinowi złapać wiatr w żagle i szereg osób myślało, że jeżeli tak duży celebryta, tak duży biznesmen i osoba, która jest gdzieś tam w Stanach no, postrzegana jako wręcz Bóg dla wielu osób w sferze finansowej, mówi o tym Dogecoinie, no to że musi bezpowrotnie wszystko rosnąć i że to będzie po prostu trwało w najlepsze. Często te osoby wchodziły na górce i tym samym nawet pozywały Elona Muska o to, oskarżając go o oszustwa, o wprowadzenie w błąd, to właśnie takie manipulowanie rynkiem, ponieważ takie osoby no, załadowały się na górce i często straciły kapitał no, bezpowrotnie, bo dalej Dogecoin nie wrócił do swojego all-time high. Jeszcze tam mu brakuje no, kilkuset procent praktycznie od chwili obecnej, więc no, nie jest to nic przyjemnego. I jak możemy sobie z tym radzić? Bo te emocje są wszechobecne, po prostu to się dzieje cały czas. No macie po pierwsze nas, jako osoby, które jesteście na arenie, na pewno możecie właśnie z tego wsparcia skorzystać, w tym mentoringu uczestniczyć, mieć konsultacje 1 na 1, rozmawiać na czacie. Jest sekcja psychologiczna, gdzie mamy psychologa z prawdziwego zdarzenia, uczestniczył on w misjach wojskowych, w zakładach karnych, rozmawiał z osadzonymi. Może jest to skrajne porównanie, ale mi się wydaje, że szereg osób na rynku krypto wymaga takiego traktowania przez osoby, które są po prostu, które mają doświadczenie z ciężkimi jednostkami, bo nowe osoby nazwałbym ciężkimi jednostkami. Dużo osób ma głupie pomysły, dużo osób po prostu nie ma tej elementarnej wiedzy i trzeba takim bardzo dosadnie i bezpośrednio po prostu przekazać te informacje w pigułce. Takie moje obserwacje. Też na bazie tego, co robiłem, to właśnie cierpliwość. Nie mówię, że wam, to każdy musi subiektywnie ocenić, ale wielu osobom serio tego brakuje. Ludzie chcieliby, żeby po prostu te ich inwestycje rosły wręcz liniowo, geometrycznie, żeby to gdzieś tam się wszystko skalowało, a no to są nierealistyczne oczekiwania, taka jest prawda. Po prostu 80% zysków statystycznie generowane jest w trakcie 20% upływu czasu, który gdzieś tam mija, więc musimy w tych odpowiednich okienkach to wszystko skeszować, musimy być cierpliwi i po prostu pamiętać, że jakby kontrola emocji to jest pewnego rodzaju proces, to jest takie
przedsięwzięcie, które trwa, które wymaga czasu, które wymaga praktyki i nie spodziewałbym się natychmiastowych rezultatów, co ja mam nadzieję, że wiecie, ale po prostu należy systematycznie pracować nad tym aspektem, bo to nigdy nie jest taki endgame. Jakby nigdy nie będziemy idealnie już usposobieni na tym rynku i będziemy wiedzieli wszystko. Według mnie to jest taki maraton na całe życie i to trzeba cały czas gdzieś tam pielęgnować i te emocje gdzieś tam tłamsić z zarodku, które są negatywne, bo po prostu sumarycznie potem nic dobrego z tego nie wychodzi. I tutaj widzicie na tym obrazku takie zestawienie predykcji, takich prognoz dla indeksu S&P 500. I to było opublikowane pod koniec 2020 roku i robiły to różne banki, instytucje, które generują szereg gdzieś tam przychodu, mają dostęp do wielkich gdzieś tam zagregowanych danych, do dużego po prostu arsenału tych danych historycznych i oni stworzyli predykcje na temat tego, jak po prostu generalnie poradzi sobie giełda w roku 2023, a przypomnę, że S&P 500 zyskało w tym roku 24% wtedy, więc był to rewelacyjny wynik. I uwaga, żadna po prostu z tych predykcji się nie spełniła. Były to tylko jakieś takie wysnute z palca, tak teraz możemy powiedzieć, predykcje, które niby odnosiły się do szeregu po prostu informacji ogólnodostępnych lub właśnie niedostępnych, tylko te banki miały do tego dostęp lub instytucje, a finalnie nikt nie trafił. Jak widać po prostu jest to pewnego rodzaju takie fugazi, każdy próbuje gdzieś tam przewidzieć to, co się wydarzy, a prawda jest taka, że na koniec dnia liczy się to, jak operujemy tym kapitałem, jaką mamy strategię, a nie to, czy w danym roku akurat zrobi 10% czy 20%, bo to nie ma większego znaczenia, szczególnie jeżeli rozgrywamy cykle 4-letnie na rynku krypto, więc nawet jak instytucja czy bank nie przewidziała, co się wydarzy, to tak samo arena tradingu z mniejszym arsenałem, z mniejszym dostępem do informacji również często będzie omylna i wy musicie na koniec dnia sami podejmować decyzję, po prostu nie liczyć na to, że ktoś idealnie przewidział rynek, że przeczytaliście jakiś artykuł, że Bitcoin rośnie na $500,000, bo prawdopodobnie tak się po prostu nie wydarzy, albo po prostu nie będzie to miało miejsca w danym zakresie czasowym. Taki Warren Buffett czy inni miliarderzy, którzy inwestują regularnie, to są na rynkach przez dziesiątki lat, tak? I wiadomo, że oni nabrali tej długoterminowej perspektywy, bo po prostu mieli też pieniądze, konsekwentnie realizowali te swoje inwestycje, nie wyprzedawali się często w popłochu i dzięki temu taki Warren Buffett ma 22% średnio rocznie stopy zwrotu, co jest absurdem jakby w skali kilkudziesięciu lat. Jest to rewelacyjny wynik i ten Michael też ma tam 24,5%, więc na pozór to jest mało, no bo jeżeli ktoś ma $1000, ktoś ma $5000, to co mu z tego, że uklepie tam $200 czy $2000 w skali roku, ale tu działa ten procent składany, tak? Ten compound interest, że to po prostu co roku cały czas się nawarstwia i z coraz większej puli, taka kula śnieżna, te środki gdzieś tam się akumuluje i serio, jeżeli się inwestuje 275 000 złotych miesięcznie przez 40 lat, oczywiście to jest dużo, ale to jest przykład taki skrajny i ma się 8% rocznie, rok w rok, to ma się po 40 latach $1 miliard, więc to jest jakby na pozór niewielka kwota miesięcznie, jak na skalę jakby zjawiska, możliwa hipotetycznie do wygenerowania, jeżeli ma się jakieś przedsiębiorstwo, ale jednak $1 miliard dla niektórych jest tutaj teoretycznie w zasięgu, jeżeli się jakimiś mega sumami operuje i ma się po prostu jakąś firmę. Po tym pierwszym segmencie powiedzmy, który dzisiaj wam przedstawiłem, mam pytanie, czy wy macie jakieś pytania, czy coś jest właśnie niejasne, coś zapisaliście, żebyśmy mogli sobie na bieżąco to wszystko też przerobić. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście również, tak samo jak uczestnicy tego wyjazdu, mieć dostęp do szeregu analiz, do naszych zagrań, tego co aktualnie robimy na rynku kryptowalut, co kupujemy, do informacji kiedy sprzedajemy i być po prostu prowadzonymi za rękę w pewnej formie, mieć dostęp do zagrań, które aktualnie widzicie na ekranie i tego wszystkiego, co było opublikowane i po prostu możliwość kontaktu prywatnego na czatach, na zoomach, na konsultacjach 1 na 1 z chłopakami, z naszymi traderami, analitykami. Wystarczy dołączyć na grupę pierwszeństwa, wtedy będziecie mieli gwarancję miejsca dla Was właśnie na arenie i pierwsze 1000 osób, które dołączy do naszej grupy na Telegramie, dostanie nasze portfolio na hostce oraz jeszcze jedną niespodziankę. Więc link jest w opisie pod tym filmie, macie teraz kod QR na ekranie, więc możecie albo sobie zeskanować telefonem, albo z linku w opisie na samej górze dołączyć do grupy. To ciekawe miejsce, ciekawa grupa i ciekawy produkt, który stworzyliśmy, więc zapraszam serdecznie. Pierwsze 1000 osób dostaje mega nagrodę i mega bonus na sam początek. Dla mnie ta metoda DCA. Nie słyszę. Nie, Dollar cost averaging, czyli właśnie po prostu uśrednianie w czasie tych swoich zakupów. Jeżeli, nie wiem, masz 10 000 złotych przychodów ze swojej pracy, masz 2000 złotych miesięcznie na inwestycje, to po prostu dużo większą szansę masz na to, że kupując na lokalnych dołkach co miesiąc na przykład krypto regularnie, zarobisz na tym, niż jakbyś kupił na strzała w randomowym momencie i próbował na tym zarobić w skali roku, co nie? Więc jeżeli łapiesz te dołki, dokupujesz sobie więcej aż do pewnego terminu w cyklu, czyli przykładowo do końca tego roku, bo zakładamy, że w przyszłym roku będzie przykładowo pik, no to jednak wtedy masz szansę rzeczywiście wykręcić większy wynik, a jeżeli nie większy, to masz dużo większą szansę na to, że w ogóle
ogóle zarobisz, niż jakbyś po prostu inwestował na strzała, bo dostałeś spadek i wchodzisz w krypto, bo akurat masz pieniądze w tym momencie, co nie? Rozumiem, czyli rozkładanie takiej inwestycji w czasie, czyli kilka razy wejść na przykład. To może się też odwrócić jakby No. w drugą stronę, że akurat wiesz, ominąłeś okazję, Tak. ale zazwyczaj to po prostu dużo łatwiej okiełznać, też się przyzwyczajasz do tych inwestycji, przyzwyczajasz się do coraz większej kwoty, a nie, że masz na strzała duże środki i się boisz, co się z nimi stanie, co nie? Więc wtedy możesz się oswoić i masz dużo większą szansę, że po prostu zarobisz. Więc kolejne, realne cele finansowe. No jeżeli inwestujemy w Ethereum, że inwestujemy w Bitcoina, to nierealnym, abstrakcyjnym wręcz założeniem byłoby ustalenie sobie w głowie, że robimy razy 100, tak? Bo na rynku krypto robi się razy 100. Ta kapitalizacja Bitcoina musiałaby być ogromna. Jak złoto, jako fizyczny kruszec ma 14, teraz trochę więcej, około 15 chyba bilionów dolarów kapitalizacji, czyli 15 tysięcy miliardów, no to taki Bitcoin, gdzie ma tam 1300 miliardów, czy tam 1,3 biliona kapitalizacji około, cały czas ma do nadrobienia razy 10, razy 12 do fizycznego kruszcu. A żeby zrobił razy 100, to musiałby być 8-krotnie wyżej wyceniany jako wartość po prostu aktywa niż złoto, co byłoby totalną abstrakcją i raczej to się po prostu nie wydarzy. Więc na Bitcoinie ja zakładam, że w perspektywie paru lat zrobimy jeszcze razy kilka w jakimś tam najlepszym okresie, ale jednak jeżeli ktoś liczy na duże zwroty, no to altcoiny czy trading to jest coś, na co powinien kierować swoje gdzieś tam założenia i tutaj czeka go dużo większa batalia z samym sobą, bo będzie to po prostu cięższe. Czym później jesteśmy z krypto, tym będzie to po prostu utrudnione zadanie bardziej. To idąc właśnie dalej, gdzieś tam przez szereg tej strategii, no trzeba przyznać, że generalnie no, rynek kryptowalut to jest dżungla, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście no, po prostu konkuruje się z całym światem. Ja to często powtarzam, ale będę powtarzał, bo nie wszyscy to jeszcze słyszeli, tak po prostu jest. Więc rynek jest konkurencyjny, rynek jest bezwzględny, próbujemy się jedni z drugimi przebijać na dobre pomysły, na dobre wejścia. Jeżeli wy zarobicie, to prawdopodobnie te pieniądze pochodzą od kogoś po drugiej stronie świata, kto stracił. No, po prostu jest to w jakiś sposób takie wymienne, znikąd się one nie biorą, prawda? Więc jeżeli wy macie dobrą decyzję, to ktoś analogicznie gdzieś tam ma złą decyzję i to w taki sposób funkcjonuje. Więc no, dla mnie na początku też ważne było i miałem kilka osób, którymi się otaczałem, żeby właśnie mieć mentora, żeby mieć z kim pogadać, bo te wszystkie takie głupie pomysły czy głupie strategie wtedy w zarodku po prostu można stłamsić, zgasić i w takiej poprawnej formie na rynek kryptowalut wejść. Według mnie też należy poświęcić teraz szereg po prostu czasu, dużo czasu, porzucić może takie mniej ważne aktywności w waszym życiu, żeby wykorzystać te hossę na maksa, bo nie wiemy, czy to nie jest ostatnia hossa, tak przynajmniej duża. Nie wiemy, czy nie jest to ostatni rok czy dwa na zarabianie na rynku krypto, więc ja bym po prostu zrobił wszystko, co się da, żeby z tej rewolucji, co by nie było, finansowej skorzystać i po prostu no, przechytrzyć konkurencję, poświęcić więcej czasu, energii i mieć lepsze pomysły niż cała reszta. To może jest nie do końca spójne z tym, co robię, ale no bo sam jestem, co by nie było, w pewnej formie influencerem, ale uważam, że nie można polegać tylko i wyłącznie na tym, co ktoś mówi. Nie można oglądać jednego kanału, nie można oglądać tylko mnie, nie można się zakochiwać w jakiejś osobie i liczyć, że was poprowadzi do szczęścia. Według mnie informacje powinny być wypadkową z wielu źródeł, takich, którym ufacie, w formie takiej średniej, tak? Więc jeżeli wy kondensujecie tę wiedzę od kilku osób i na koniec dnia wyciągacie po prostu kwintesencję z tych ruchów i analizujecie, co robi kilka osób, którym ufacie, to według mnie wyjdziecie na tym lepiej, niż tak bezwiednie oddając się jakiejś osobie, żeby was poprowadziła ku szczęściu. No i własny research, tak? Nie bierzcie pod uwagę tego, że ktoś za was wykona całą brudną robotę, że wszystko za was zrobi, powie tylko kup, sprzedaj. Zawsze trzeba mieć research zrobiony, trzeba wiedzieć, co kupujecie, bo wtedy też łatwiej wam na spadkach przetrzymać pozycję, bo wiecie, czy są jakieś zaplanowane wydarzenia, czy po prostu cokolwiek jest gdzieś tam w przyszłości, co wpłynie pozytywnie na cały fakt. Przechodzimy do trzeciego filaru, do matematyki. Ja wiem, że część z tego to są takie skrajne podstawy, że wy wiecie, że tam to, co zarobicie i wydacie i to, co wam zostanie, to możecie zainwestować i tak dalej. Ale chodzi też o 3 kolejne filary, czyli właśnie win ratio, risk management i te ROI, które rzeczywiście po prostu wpływa na końcowy wynik i końcowy efekt. Więc generalnie po prostu matematyka jest takim nieodłącznym elementem inwestycji, nie tylko na rynku krypto, ale wszędzie. Więc jeżeli ktoś nie lubił, był na bakier z matematyką w szkole, to nic takiego, cały czas można nadrobić zaległości, szczególnie, że to są bardzo proste założenia i kalkulacje opierające się o procenty, po prostu dodawanie, mnożenie i dzielenie, a nie jakieś tam zawiłe wzory, które po prostu utrudniają cały zakres inwestowania. Więc według mnie
po prostu bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że często ludzie zapominają o tych odpowiednich proporcjach. Mieliśmy ostatnio na arenie taki przykład, gdzie była właśnie inwestycja w ten token NGL o takim tickerze i to było nieudane zagranie. Przyznajemy, weszliśmy w ten token przedwcześnie, nie udało się przeanalizować do końca wszystkiego. Token zaczął spadać z wejścia na $50, spadł na 50 centów, czyli no sporo osoby, które w niego inwestowały, straciły, ale dużo ludzi stwierdziło, że hej, jestem relatywnie nowy na rynku krypto, potrzebuję pieniędzy, chcę zarobić, więc rzucę 20-30% portfolio w jeden token, bo wydaje mi się, że urośnie, bo ktoś go polecił, tak? A prawda jest taka, że przykładowo ja mam tych altcoinów 20 parę, mam oprócz tego portfolio tradingowe, Bitcoina, Ethereum, nawet nie liczę w ten zakres, mam to oddzielone grubą kreską na portfeliach na long term, mam środki, którymi operuję pod airdropy, mam to wszystko po prostu rozłożone. Więc jeżeli ktoś wejdzie w pozycję za 20-30% i straci 70% z pozycji czy 60%, to taka osoba jest skrajnie dotknięta taką stratą, bo traci paręnaście procent portfolio. I gdyby weszła za 2, za 4% i rozłożyła to po prostu świadomie na szereg różnych altcoinów, nie oczekując od jednego projektu, że zmieni jej usytuowanie na rynku krypto, to taka sytuacja w ogóle by nie miała miejsca. Więc po prostu uważam, że no win ratio nie da się mieć 100%. To jest nieodłączny element gry, że te straty będą, że wam połowa pozycji nie wejdzie, że stracicie pod rząd 4-krotnie na jakichś wejściach, ale liczy się po prostu to, żeby te proporcje dobierać odpowiednio, żeby umożliwić sobie i nie zamykać tej furtki na to, że w skali miesiąca i tak wyjdziecie na swoje, czy w skali kwartału z próby błędu, która wynosi 50 czy 100 zagrań i jest to bardziej wymierne, po prostu wyjść na swoje, zamiast wchodzić na pałę w kilka altcoinów i liczyć, że zrobią wam wynik na całą hossę. Więc to jest coś, czego nie powinniście po prostu, do czego nie powinniście dopuścić. No po prostu risk management powinien według mnie polegać na tym, że jak jest fajnie, jak jest kolorowo, no to te altcoiny nam rosną, ale właśnie ten Bitcoin czy Ethereum jest hedgem przeciwko spadkom. Jak wszystkie altcoiny spadną parędziesiąt procent, na przykład ty, Marcin, pewnie w ogóle ciebie nie dotknęła ta korekta teraz. Ciebie to nie obchodzi, że tam z Bitcoin spadł 5 czy 10 tysięcy dolarów. No to nie ma znaczenia jakby w długim terminie, prawda? Jakby nie odczuwasz praktycznie żadnych emocji, zakładam. A osoba, która była w altach zapakowana za 100% portfolio, czyli w ogóle nie miała dywersyfikowanego, no to odczuła to skrajnie i było to dla niej koszmarem wręcz, że straciła 50% kapitału na przykład 2-3 tygodnie na korekcie. Więc inwestowanie w Bitcoina jest memem, jak wszystko rośnie, bo co tam zarobię 10% w miesiąc, to cała reszta rośnie 100%, ale w tych skrajnych momentach, które właśnie prowadzą do utraty kapitału, według mnie jest to wskazane, żeby przynajmniej pół portfolio mieć w Bitcoinie i w Ethereum, niezależnie od ceny, no bo po prostu działa to lepiej i psychika jest w stanie się po prostu w jakiś sposób tak uregulować i dopasować do tego, co ma miejsce. No i kolejna rzecz, win ratio. Wielu osobom się wydaje, że trzeba wygrywać większość pozycji, żeby w ogóle na rynku kryptowalut zarabiać. Ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś ucina odpowiednio szybko straty, jeżeli te swoje negatywne wejścia tłamsi w zarodku, wychodzi z tego na odpowiednich gdzieś tam kwotach, no to rzeczywiście wystarczy przykładowo mieć 30-40% win ratio udanych zagrań, żeby wyjść na swoje, jeżeli te zyskowne pozycje po prostu są dużo bardziej udane. Czyli ucinamy pozycje, które tracą na przykład nie wiem, 20%, 50%, 70%, ale trzymamy te udane wejścia do razy 2, razy 3, razy 4 i tym samym przewyższa nam to straty pomimo większej ilości zagrań nieudanych. Więc tak, to też jest taki paradoks, ale można zarabiać po prostu więcej razy tracąc, tylko w odpowiednich proporcjach dobierając po prostu kapitał i te nasze wejścia. Jeżeli chodzi właśnie o te ROI, no to tutaj ten zwrot z inwestycji również powinien być założony i w jakiś sposób zaklasyfikowany do takich realnych zwrotów, tak? Musimy tak przyziemnie podchodzić do tego, co się dzieje. Musimy przyglądać się też tym historycznym danym i zauważyć, że po pierwsze kryptowaluty oczywiście są zmienne, ale po drugie cechuje cały rynek krypto coraz mniejsza stopa zwrotu z roku na rok, z cyklu na cykl. Więc czym więcej kapitału będzie na rynku krypto, tym mniejsza szansa, żeby wykręcić takie wartości, jak były na poprzednich hossach. Jest to po prostu coraz bardziej skrajnie niemożliwe. Więc jak kiedyś niektóre altcoiny rosły razy 50, razy 100, to teraz ja bym się nie nastawiał na takie zwroty, mówiąc szczerze. Niektóre tyle zrobią, ale średnio wasz koszyk altcoinów, jeżeli wykręci razy kilka w ciągu na przykład roku czy 2 na hossie, to i tak według mnie będzie rewelacyjny wynik i należy trochę zmniejszyć oczekiwania, szczególnie, że na rynkach tradycyjnych właśnie najlepsze osoby, które operują dużym kapitałem, wykręcają 20% i oczywiście nie jest to bezpośrednia analogia, bo tutaj można wykręcić dużo więcej na krypto, jest to co innego, ale jednak ma to uzmysłowić, że nie liczy się dany rok, nie liczy się akurat idealnie hossa, tylko po prostu taka perspektywa długoterminowa i fakt, że jeżeli rok w rok będziemy to pomnażać, nie tylko na krypto, ale też na czymś innym w przyszłości, to i tak wyjdziemy po prostu na swoje. A jeżeli chodzi o cykle, to sobie przyjrzymy, jak to wyglądało, bo w 2016
po halvingu, który jest zaznaczony tutaj właśnie tą pomarańczową linią pionową, Bitcoin wzrósł w 525 dni o 2700%, no i potem był też dosyć mocny spadek, który oczywiście w ogóle gdzieś tam się zahaczał o te wartości pierwotne, więc kapitalizacja altcoinów w tym samym czasie wzrosła o 3200%, czyli no, troszeczkę tylko więcej niż sam Bitcoin, więc można powiedzieć otwarcie, że w 2016-2017 rzeczywiście po halvingu lepiej było trzymać Bitcoina zamiast kupować parędziesiąt altcoinów, no bo było to po prostu dużo bardziej bezpieczne i Bitcoin wykręcił prawie takie same zwroty jak średnio koszyk altcoinów, które no, można było kupić źle i tym samym stracić. Oczywiście wiąże się to z jakimś tam ryzykiem. Kolejna hossa, kolejny cykl. Tutaj już po halvingu Bitcoin, gdyby był sprzedany idealnie na szczycie hossy, wykręcił 700%, ale altcoiny wykręciły 1900%. Więc tutaj już zdecydowanie na poprzedniej hossie, jeżeli się kupowało altcoiny w optymalnym momencie i ten koszyk był skonstruowany poprawnie, dało się zarobić prawie 3-krotnie więcej niż na samym Bitcoinie, więc no była to gra warta świeczki. Od tego czasu szczególnie altcoiny zarabiały dużo więcej. Też biorąc pod uwagę, że w 2016-2017 było ich dużo mniej niż ostatnio, no to po prostu kapitał się trochę rozwodnił i były projekty, które wykręcały znacznie wyniki niż sam Bitcoin, większe. No i po prostu warto było takowe spróbować przynajmniej znaleźć. A jeżeli chodzi o aktualny cykl, no to takie pytanie, na jakie zwroty możemy po prostu liczyć, czego oczekiwać, no nikt tego do końca nie wie, ale możemy takie przypuszczenie wysnuć, że będą to po prostu no, znacznie niższe wartości niż w chwili obecnej, ale równie dobrze, na co stawiam znacznie mniej powiedzmy pieniędzy, gdyby był to zakład, może być inaczej i te zwroty byłyby jeszcze wyższe, co będzie po prostu bardzo ciężkie o to, żeby się zrealizowało. Więc opierając się o matematykę, o prawdopodobieństwo, o cykliczność i inne wskaźniki, które gdzieś tam są po prostu publicznie dostępne, no zakładamy, że rynek altcoinów do szczytu hossy urośnie jeszcze wielokrotnie, a Bitcoin ma szansę po prostu podwoić swoją cenę od chwili obecnej. Więc jeżeli teraz nagrywamy ten cały serial w momencie, gdy Bitcoin kosztuje 60 parę, $70,000, to zakłada się, jeżeli miało być podobnie do tego, co miało miejsce wcześniej, że Bitcoin skończy swój rajd na 100 paru 10 tysiącach dolarów, a altcoiny zrobią jeszcze razy kilka. Więc wydaje mi się po prostu lepszym pomysłem w obecnym momencie cyklu szukać altcoinów, które mogą wzrosnąć, szczególnie, że przynajmniej teraz, w zależności od tego, kiedy się ogląda serial, to może być inaczej, trwa korekta, więc rzeczywiście po prostu czym dalej w las, czym później z hossą, tym bardziej opłaca się wejść w altcoiny na korektach i znaleźć projekty, które zrobią więcej, lepszy wynik niż sam Bitcoin, który no, nie dostarczy już takich wrażeń i historycznie, analizując cykliczność, no, zrobi razy 2, może razy 2,5 i prawdopodobnie na tym cyklu, gdyby było tak samo, będzie to po prostu na tyle. Więc ta ocena prawdopodobieństwa, ta ocena jakby ryzyka i stosunku nagrody do wygranej w życiu generalnie ma znaczenie, a tym samym przy tradingu, prawda? Więc istnieje prawdopodobieństwo, że po prostu jeżeli wyjdziemy na dwór, no to złamiemy nogę. To zawsze ma jakiś tam promil szans, że to się wydarzy, ale jest to na tyle niskie, to prawdopodobieństwo jest na tyle po prostu znikome, że o tym na co dzień nie myślimy, że to nam jakoś tam nie przyświeca, chociaż może się wydarzyć. I tutaj również prawdopodobieństwo jest takie, że nie wiem, wyłączą prąd tak, na świecie, że Bitcoin po prostu zostanie zmieciony z planszy, że zniknie z pola widzenia, ale to jest na tyle niskie prawdopodobieństwo, że tak samo jak z tym case'em ze złamaniem nogi, nie powinniśmy o tym myśleć, nie powinniśmy się tym przejmować, bo jest bet z rynkiem i zakładamy, że po prostu te wydarzenie, jakby możliwość jego ziszczenia jest bliskie zeru. Więc po prostu rynek po halvingu będzie przeżywał kolejną hossę, takie jest założenie, tak miało miejsce wcześniej, pod to gramy i to się wielokrotnie zdarzyło. I tak jak teraz Bitcoin od aktualnego momentu nie zrobi już raczej razy 10, Ethereum nie zrobi razy 20, to po prostu tak czy siak powinniśmy brać to pod uwagę, w jakim momencie cyklu się znajdujemy i te nasze oczekiwania zmniejszać z każdym miesiącem. Tak jak mówiłem, czym wyżej jest Bitcoin, każdy $1000, tym po prostu ciężej, żeby wykręcił wyższy wynik procentowy, co jest naturalnie logiczne, ale niektórzy wychodzą z założenia, że krypto po prostu rośnie i tyle. Więc po prostu zróbmy sobie takie kolejne case study tradingowe i sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o kilka przykładów posługiwania się tą matematyką. Tutaj macie właśnie na ekranie pokazane, jakby to wyglądało, jeżeli zebralibyście take profit po 20% gdzieś tam w danym momencie.
I po analizie cykliczności i po prostu wyliczeniu tego wszystkiego wygląda, że poprzednie szczyty hossy kończyły się w rok do 1,5 roku po halvingu i ten scenariusz widziany tutaj zakłada po prostu, że w okolicach kwietnia 2025 roku osoba, która będzie wychodziła z rynku stosując metodę DCA i dzieląc to na 5 transakcji sprzedaży po 20%, po prostu zaczyna wyprzedawać aktywa od kwietnia do po prostu końcówki roku. Więc jeżeli ktoś rozważa wyjście w formie DCA, no to zaleca się względem cykliczności wychodzenie powiedzmy właśnie od na przykład kwietnia do października, listopada, grudnia na lokalnych górkach, które będą występować i to uśredni ryzyko gdzieś tam wyjścia w złym momencie i pozwoli wam na przykład średnio sprzedać bitcoina, zakładając, że będzie nie na $140,000 maksymalnie, za 115 000, co byłoby wynikiem tylko 20% poniżej all-time high i według mnie byłoby bardzo pozytywnym scenariuszem. Więc to pokazuje też, że ten cały system obliczeń i takich proporcji, które na pozór są łatwe do wdrożenia, ma sens i według mnie po prostu lepiej to wszystko rozłożyć na kilka transzy w każdą ze stron, zamiast na chybił trafił, próbując ogarnąć dołek lub górkę, co z reguły się po prostu nie wydarza. Jeżeli jeszcze chodzi o listingi, bo też były takie pytania wcześniej i chcę to poruszyć, wiem, że będziecie je rozgrywać. Na przykład na Bybicie często są nowe coiny, które dopiero wychodzą i albo robią 100, 200, 300% w 2 tygodnie, albo robią 50, 70% spadku. Należy to po prostu dobrze rozgrywać. Więc zanim wejdziecie w coś, zanim kupicie jakiś projekt, który jest nowy, ja bym go poważnie sprawdził w social media, sprawdził czym się cechuje, czy mają realne zasięgi, bo teraz to jest plaga. Dużo projektów kupuje zasięgi, kupuje followersów, kupuje komentarze, żeby zrobić złudne wrażenie, że są duzi, że po prostu coś znaczą na rynku krypto, a znaczą nic, tylko są w stanie wygenerować sztuczne liczby. Więc jest na przykład taka strona Social Blade, tam da się sprawdzić przyrosty tych wszystkich projektów, czy na Twitterze wygląda to organicznie, czy mają na przykład 100 followersów dziennie, czy nagle im wpadło 50 000 followów i to są takie czerwone po prostu mocne punkty, alarmy wręcz, których należy unikać i punkty, które jeżeli widnieją w gdzieś tam historii jakiegoś projektu, to znaczy, że należy raczej takich projektów unikać. Jak rozwinięty jest marketing? No niestety rynek krypto jest bezwzględny. Projekty, które mają dobry marketing, są w stanie się przebić, bo to nie ma znaczenia, że ktoś ma dobry pomysł. Ilu było wynalazców, ilu było w świecie, w ogóle w historii świata osób, które wynalazły coś fajnego, wymyśliły, ale ta idea w ogóle nie poszła dalej, bo nikt tego po prostu nie przekazał tych informacji, czy ktoś w ogóle ukradł jakiś pomysł, bo miał lepszy marketing, lepszą prezencję, powiedział komuś, że to on wymyślił, a tamta osoba była zapomniana. No, tak samo na rynku krypto, jeżeli jakiś projekt ma dobry pomysł, to jest dopiero zalążek sukcesu, musi umieć o tym opowiedzieć, musi umieć zdobyć zasięgi i pokazać całe rejestr, jak to wygląda. Podaż, bardzo ważna rzecz, teraz często projekty wypuszczają w TGE, czyli tym takim inicjalnym wypuszczeniu tokenów 5%, 7% tokenów, a 90% tego total supply, czyli całkowitej, totalnej, finalnej liczby tokenów w obiegu jest wypuszczana dopiero w czasie, więc jeżeli jakiś projekt ma 5% na starcie i kosztuje $1, to przy unlocku, tak jak teraz miało miejsce właśnie w tym AEVO czy coś, no pula tokenów się zwiększa, to się wszystko rozwadnia i tym samym cena spada, jeżeli nie ma tej siły popytowej, która byłaby wygenerowana w trakcie okresu właśnie tego vestingu. Więc ja bym zwracał uwagę na to, czy jakiś projekt, który kupujecie w najbliższym czasie właśnie nie ma dużych unlocków, nie ma tokenów, które będą przekazane i które mogą być spuszczone w kibel, bezpośrednio powiem, przez osoby, które takie posiadają. W jakiej narracji jest coin, który kupujecie? Ostatnio, pierwszy kwartał 2024 roku, tokeny, memcoiny 1300% średnio wzrosły, jeżeli chodzi o te największe i szereg gdzieś tam mniejszych, ale te, które były w tej analizie wzięte pod uwagę. AI zrobiło 200 parędziesiąt%, RWA zrobiło 200 parędziesiąt%, to było top 3 taki filar, więc warto kupić token w narracji, która według Was w danym okresie może dopiero nabrać na sile, tak? Tak samo na przykład Metaverse na poprzedniej hostie bardzo dobrze działał, a potem weszły te plany Mety ze swoim metaversem równolegle wręcz. To wszystko napędzało tą całą narrację i się odbijało na krypto. Było dużo targów, właśnie między innymi w Dubaju, ten GITEX jest, gdzie oni pokazują jakieś tam takie wynalazki futurystyczne. Też polecam, no ja tam byłem raz i ciekawe, jakieś samochody przyszłości, robotyka, AI i to wszystko na targach technologicznych już istnieje, a na rynku krypto z opóźnionym zapłonem wchodzi do gry. Więc jeżeli wy widzicie w takim świecie tradycyjnym, że coś się zbiera, coś się szykuje, to często coiny oparte o te właśnie trendy, o te fragmenty, gdzieś tam segmenty w biznesach z opóźnionym zapłonem zaczynają rosnąć i warto to wyłapać w przedwczesnej formie. No i właśnie ta dystrybucja na TGE, to w sumie już pośrednio o tym mówiłem, przy okazji podaży, to są tak pokrótce ważne elementy, bo to wam się przyda w dalszej części tego naszego
serialu i tego naszego 2-tygodniowego spotkania, więc chciałem to poruszyć. Więc już podsumowując, te 4 filary, psychologia, inwestowania, pierwszy z nich, bardzo ważna rzecz, bez tego w ogóle ani rusz, to jest coś, o czym powinniśmy pomyśleć na samym początku i przerobić to, zanim wejdziemy w ogóle z pieniędzmi do tego świata. Opracowanie strategii, czyli strategia, taktyka, rozpiska na papierze, aktualizowana o bieżące wydarzenia, ale jednak subtelnie trzymamy się tego, co założyliśmy. Matematyka, czyli odpowiednie proporcje wejścia, win ratio, te ROI i policzalność po prostu naszych inwestycji, bo bez tego ani rusz. No i na koniec ciągła edukacja. Bądźmy osobami, które mają dozę pokory, które po prostu zdają sobie sprawę z tego, że nie pozjadały wszystkich rozumów, że cały czas trzeba się uczyć. I lepsza jest godzina, 2 godziny dziennie na rynku krypto, niż raz na tydzień, raz na miesiąc jakieś takie rzuty, po paręnaście godzin, zarywanie nocek, bo i tak się zapomni. Lepiej po trochu dziubać każdego dnia, tak jest ze wszystkim według mnie, niż na rauszt po prostu próbować się czegoś dowiedzieć i finalnie poddawać się, bo jest tego za dużo i to nas przygniata. No dobra, to panowie, obiadek i potem właśnie jeszcze zanim odejdziecie, po obiadku mam przygotowaną dla was taką małą atrakcję, gdzie oczywiście będzie też po obiedzie chwila przerwy, ale po prostu proszę was, żebyście ubrali kąpielówki, nasmarowali się i wzięli czapeczki, bo będziemy mieli atrakcję tak zwaną wodną, więc zwycięzca tej konkurencji, która będzie oczywiście taką luźną formą mojej rywalizacji, o czym się dowiecie po obiedzie, będzie miał jeszcze dzisiaj lub jutro, zależy jak z czasem, godzinną konsultację ze mną 1 na 1. Możemy sobie pójść na sziszę, możemy sobie zrobić cokolwiek, znaczy no prawie cokolwiek, i po prostu bez głupich pomysłów, po prostu i po prostu w takim formacie już 1 na 1 całą resztę z dzisiejszego dnia przegadać, jeżeli ktoś będzie taką potrzebę. Oczywiście jedna osoba, która wygra. Właśnie miałem jak tam czytałem agendę, to śmiać mi się chciało, że mogliście zostawić na później, jak się już trochę opalimy, te atrakcje na Golasa. Będą jeszcze kolejne, więc spokojnie. Ja już jestem opalony, więc... Stwierdziliśmy, że stworzymy bardzo komplementarne miejsce i cały ekosystem kryptowalut, który każdemu, niezależnie od tego, ile macie środków finansowych lub jakie macie doświadczenie na rynku kryptowalut, umożliwia zarabianie, przetarcie szlaków i jak najszybsze zassanie się w ten cały temat, żeby móc generować jakieś efekty. Żeby mieć dostęp do tego, co ja rozgrywam, żeby mieć dostęp do tego, co Tomek rozgrywa, Łukasz. Zapraszam was na te 4 grupy, które macie pokazane teraz na ekranie. Są to darmowe grupy. Jest to takie pierwsze miejsce, gdzie każdego dnia będziecie przez nas informowani, co według nas warto robić i jak to po prostu wszystko działa wraz z dozą naszych przemyśleń. Tak trochę po koleżeńsku wysyłamy też głosówki, informujemy, co aktualnie się dzieje i czego się po prostu spodziewać. Zapraszam, dołączcie sobie i przypominam, że na każdej z tych grup macie każdego miesiąca giveaway na $2000, z którego macie gwarantowaną część puli, jeżeli będziecie szybko reagować, więc warto z tego skorzystać. Rozdaję również u mnie książki, które są fizyczne, wysyłam z darmo paczkomatem oraz kurierem, żebyście mogli mieć dostęp do wiedzy, nawet pomimo tego, że jesteście młodzi, że niektórzy z was mają 16, 18, 20 lat i nie macie pieniędzy na dostęp do areny, trudno. Dlatego stworzyliśmy właśnie te telegramy, te nasze grupy, gdzie się tym dzielimy oraz jako wisienka na torcie macie teraz też kod QR oraz w opisie pod tym filmem są linki, jest link do Discorda. To jest grupa, gdzie jest parędziesiąt tysięcy osób, są nasi traderzy, jest taka namiastka tego, co możecie znaleźć na arenie, takie początkowe stadium, więc jeżeli ktoś stawia pierwsze kroki, operuje kapitałem rzędu paruset dolarów czy $1000–2000, jeszcze go nie stać lub nie może dołączyć na arenę tradingu, to zapraszamy na koszary, które są takim inkubatorem, pokażą wam drogę, porozmawiacie z osobami, które również inwestują w krypto, dowiecie się wszystkiego szybciej i będziecie po prostu mogli się wkręcić w ten cały temat żwawiej i bardziej dynamicznie. Zapraszam serdecznie, dołączcie i lecimy dalej. No to co Marek nam przedstawił, to była taka fundamentalna, jakby podstawowa wiedza. Super, widać, że ogrom wiedzy, widać, że na pewno się napracował i przede wszystkim Marek potrafi to przekazać. Czas na pierwsze wyzwanie tego wyjazdu. Z czym zmierzą się uczestnicy? Po wykładach czas na tak zwane przyjemności, czyli teraz przejdziemy prosto na naszego supa, którego kupiliśmy jakiś czas temu. Już przetestowaliśmy, żeby uczestnicy jeden po drugim mogli dokonać niemożliwego. Czyli tak jak widzicie ten akwen tutaj za nami, ten akwen będzie trzeba przepłynąć w jedną i w drugą stronę na supie, na desce. Uczestnicy mają do pokonania trasę pomiędzy liśćmi Palm Jumeirah. Może wydawać się to proste, ale z tego co wiemy, żaden z nich nie ma doświadczenia z wiosłowaniem na stojąco. Do finalnego wyniku będą się liczyć czas oraz ocena jury w składzie mentorów. Kto będzie chciał i będzie potrafił, więc spokojnie. I osoba, która wygrywa konsultacje w różnej formie, jakiejkolwiek do wybrania ze mną. Możemy iść na sziszę, możemy iść na drinka, cokolwiek. Gotowy? No to start! Start! Ciś!
No dobra. Ja też się z was potem pośmieję. Nie ma problemu. Jak ja pojadę, to możecie spokojnie iść przedziemnąć. Ani jednego wyrzucenia. 4 minuty 35 sekund. robię. Może coś źle robię. Teraz będzie fajnie. Było dobrze? Lecimy! Czyli zawody na supie, na morzu, no dla mnie bomba. Dzielimy życie na wczoraj, dzisiaj i jutro. Wczoraj było, dzisiaj jest i trzeba robić, żeby niczego nie żałować jutro, a jutro nie wiadomo co będzie, po prostu. Także dla mnie fantastyczna zabawa, dla chłopaków też. Pośmialiśmy się przede wszystkim. 3,42. Robię to dla taty, dla dzieciaków. Wiesz, tacie na łożu śmierci powiedziałem to. Sorry, nie miałem się rozkleić. No, mówiłem mu to na ucho po prostu i tyle, że robię to dla niego. Dawaj, dawaj! No, moja sobie! Dawaj! Brawo! 4,27. 4,27. Płynąć od jednej plaży do drugiej, to było około 150-200 metrów na moje oko. Musieliśmy przepłynąć w pozycji stojącej i kto najszybciej to zrobi. Więc ja myślałem, że w sumie dosyć, że trenuję sport, to tak myślałem, że będę miał może jakąś minimalną przewagę. Chociaż nigdy nie pływałem, podkreślam, nigdy nie pływałem na supie. 4 rundy, za chłopakami też. Fajnie, że każdy dopłynął. I teraz przejdziemy do tak zwanej loży szyderców, która bacznie obserwowała, co tutaj się dzieje. Zachowałeś tutaj dobry, sztywny kor, nie chwiałeś się. Ja osobiście widziałem tutaj naprawdę bardzo fajne zacięcie i że mu zależało, żeby dobyć jak najlepszy czas, więc też daję 7. Ty, Adam, sobie radziłeś tutaj najlepiej z całej czwórki, przez to, że raz byłeś przez cały czas na nogach. Bardzo widać było to zacięcie ducha walki, że chciał wygrać. Bardzo duża dynamika, bardzo duże prężne ruchy. Ja, żeby jeszcze dodać jeszcze więcej tej pikanterii i z racji, że byłeś pierwszy i miałeś, wydaje mi się, że miałeś najwięcej chyba tej swobody tak, na tej deseczce. Ja dam dyszkę, żeby była pikanteria. Przede wszystkim, Łukasz, wielki szacunek za to, że tutaj faktycznie ukończyłeś ten wyścig. Styl, w którym podałeś, był świetny. Dobry content. Pierwsza osoba. Decyzją jury wychodzi na to, że tak, Adam wygrałeś. Brawa! Brawo! Adam wygrałeś. Drugie miejsce na rzecz... To akurat miło z twojej strony, nie martw się, wszystko jest wedle zasad, ale po prostu to i tak nic się daje. Tylko Adam wygrywa nagrodę. Ja wygrałem ten challenge nasz, więc 1-0 dla mnie. Kurde, nie spodziewałem się, że na 4. miejscu skończę. Ogólnie grałem na jakimś tam wysokim poziomie w sporcie, w piłce nożnej i to tak zostaje w człowieku. Przed oczami przewija wam się szereg zagrań, które są prowadzone przez naszych mentorów oraz uczestników. Są rozgrywane na giełdzie Bybit. Część z was dopiero zaczyna, dopiero stawiacie pierwsze kroki i według mnie warto skorzystać z bonusów, które okresowo funkcjonują i aktualnie taka akcja promocyjna ma miejsce. Na giełdzie Bybit macie teraz do odebrania $200 w pozycji lewarowanej. Działa to w taki sposób, że otwieracie pozycję bez żadnego ryzyka utraty własnych środków. Brzmi trochę absurdalnie, ale taka jest prawda. Wynegocjowaliśmy taką kampanię, że otwieracie pierwszą pozycję na przykład na Bitcoinie, na Ethereum, na Solanie, longa lub shorta i jeżeli zyskacie, możecie zainkasować cały zysk, wypłacacie te środki, a jeżeli stracicie, to giełda pokrywa wasze straty, nie angażujecie własnego kapitału. Jest to $20 na dźwignię razy 10. Żeby to odebrać, trzeba zarejestrować się z linku w opisie lub kodu QR na ekranie, wpłacić $100 na giełdę kartą lub na przykład z innej giełdy, z Binance'a, z OKEX-a, jeżeli już z jakiejś korzystacie, oraz po prostu się zweryfikować i tyle. W zakładce Rewards Hub, czyli nagrody po polsku, macie wtedy taki kupon do odebrania, dzięki któremu macie pozycję do rozegrania i widzicie jak na ekranie, jak to aktualnie wygląda, czego się spodziewać, warto skorzystać, jest to dla osób nowych, początkujących i przy okazji macie wszystkie możliwe bonusy przypisane do konta, rejestrując się z tego linku, czyli cashback, czyli dostęp do Discorda, kurs Akademii Kryptowalut, dostęp do giveawayów na naszych telegramach, turnieje tradingowe, po prostu wszystko co najlepsze na polskim rynku kryptowalut, dlatego niezależnie od tego, kiedy oglądacie ten materiał, czy po miesiącu od publikacji, czy 3, to dalej jest aktywny, jest to akcja trwała, skorzystajcie, sprawdźcie, warto zobaczyć, szczególnie jeżeli chcecie tradować i dźwignia jest czymś, czym chcecie się rozwijać.
Jak tak też świadomie powiedzmy patrzę na swoje emocje, to wydaje mi się, że jestem bardzo podekscytowany tym, co się dzieje, no bo rzeczywiście długo trwały przygotowania, szereg osób było zaangażowane w to, żeby takie miejsce stworzyć i na pozór, wiecie, Dubaj, jakieś tam wieżowce i tak dalej, ale to jest tylko taka warstwa wierzchnia. My chcemy w tym serialu, o którym niedługo dowiecie się trochę więcej, opowiedzieć wam taką historię branży kryptowalut samoistnie, jako taki stan faktyczny, biorąc pod uwagę miejsce, gdzie jesteśmy, czyli jako, że Dubaj jest stolicą, powiedzmy, świata kryptowalut na świecie, przedstawimy wam ten świat w pełnej krasie i pokażemy po prostu raz po raz, jak te poszczególne sektory rynku wyglądają, mając właśnie na pokładzie wielu ekspertów, wiele osób, które w poszczególnych sektorach tego rynku no, odnajdują się bardzo dobrze i robią fajną robotę. Dlatego też wzięliśmy je na arenę. Dlatego ja nie będę przeciągał, zapraszam was na taką małą opowieść i przygodę i serio radzę oglądać do ostatniego odcinka, bo będzie się działo dużo, będzie można zgarnąć szereg nagród. Jest to projekt, którego jeszcze nigdy nie realizowaliśmy w takim spektrum i wydaje mi się, że wam się spodoba. Dzisiejszy dzień był spokojnym wprowadzeniem do naszej serii. Chociaż emocji nie brakowało. W następnym odcinku nasi podopieczni zmierzą się ze światem krypto od środka. Będzie to jednak tylko rozgrzewka przed resztą atrakcji i wiedzy, którą mamy przygotowaną dla uczestników programu CryptoCamp. You want a power bank? We believe you did. Thank you. W ogóle wiecie, z kim rozmawialiście w tej chwili? Pójdźmy tam. We literally work 24/7 like crypto, right? Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw. I kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorelowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie. Masz konto na giełdzie Bybit? Jeżeli tak, to pewnie przepalasz masę pieniędzy. Daj mi 30 sekund i wytłumaczę, jak to naprawić. Jako największy partner tej giełdy w Polsce mam o wiele lepsze warunki dla osób, które zakładają konto z mojego linka niż z jakiegokolwiek innego. Ale jeżeli już masz konto założone miesiąc, 2 czy 2 lata temu, to ostatnio giełda wprowadziła możliwość podpięcia się pode mnie, dzięki czemu możesz korzystać z lepszych warunków, niższych prowizji i masy innych benefitów, jak darmowy kurs, VIP na Discordzie i różnego rodzaju turnieje, rozdania i giveawaye. Dlatego jeżeli chcesz mieć taką możliwość i przestać marnować różnego rodzaju prowizje i nie mieć dostępu do benefitów, które ci się należą, to zaloguj się teraz na komputerze na swoim koncie Bybit. To bardzo ważne, żeby było to z komputera, ponieważ wszystko pójdzie płynnie. I jak już się zalogujesz, wejdź w opis pod tym filmem, kliknij w drugi link, czyli przepisz konto pode mnie, klikasz to, u góry wpisujesz 24727, a na dole wpisujesz zapomniałem użyć tego linku. Prawdopodobnie wszystko pójdzie bardzo sprawnie, trwa to 15 sekund i na maila dostaniesz zwrotkę, czy się udało. Jeżeli nie, to wtedy wchodzisz w kolejny link z opisu i wchodzisz w PDF-a, który jest u mnie na Telegramie, gdzie masz instrukcję, jak przenieść KYC, czyli założyć nowe konto i totalnie w pełni poprawnie za tutaj zgodą Bybita przenieść KYC na nowe konto, które będzie zarejestrowane pode mną. Więc ten pierwszy sposób jest łatwiejszy. Jeżeli pierwszy nie zadziała, używasz drugiego i tyle.